Dlaczego na niektórych pomidorach pojawiają się żółte piętki? Przyczyn jest kilka, ale znając przyczynę tego zjawiska, jesteśmy w stanie się go pozbyć. Pierwsza przyczyna to nieprawidłowe przycinanie liści. Tak jak widzicie, pomimo że kilka razy już zebraliśmy plony, to liście w dalszym ciągu są na krzakach. Zbyt mocne przycinanie liści powoduje to, że promienie słoneczne mocno nagrzewają górę owocu. Dlaczego akurat w rejonie piętki? Ponieważ ona jest najwyżej i przyjmuje na siebie ich najwięcej. Dół już bardziej jest chroniony i dlatego w spokoju dojrzewa. Góra, sparzona promieniami słonecznymi, może mieć kolor żółty, zielony, różne odcienie. Dlatego liście nad owocami powinny pozostać, aby zacieniać je i chronić przed tym zjawiskiem. Drugą przyczyną może być niedostatek potasu lub niepobieranie go przez roślinę z gleby. Jeżeli w ziemi potasu nie ma lub jest go tylko znikoma ilość, to łatwo to można naprawić, dodając go do gleby. Może też być coś takiego, że w glebie potasu jest wystarczająca ilość, ale roślina pobrać go nie może. Dlaczego? Po pierwsze, mogło nastąpić naruszenie zastosowania proporcji wapna i potasu. One zawsze ze sobą konkurują. Roślina zawsze w pierwszej kolejności pobiera wapń, a na potas już nie będzie miejsca. Dlatego bardzo ważne jest zachowanie prawidłowych proporcji, o czym już Wam mówiłam i dodam link do tych wiadomości. Brak potasu rzutuje na wiele nieprawidłowości w naszych pomidorach. Oprócz żółtej piętki mogą też wystąpić przebarwienia liści. U nas wszystko jest prawidłowo, ponieważ zawsze zachowujemy odpowiednie proporcje w dokarmianiu pomidorów. Zresztą nie ma tego również ani na liściach ogórków, ani pomidorów. Kolejne przyczyny niepobierania przez rośliny potasu z gleby to niedostatek tlenu w rejonie korzeni, zbytnie nawodnienie lub odwrotnie, mocne przesuszenie, gdyż wówczas niczego już roślina pobrać nie może. Skoki temperatury pomiędzy nocą a dniem oraz chłód i upał, dlatego że poniżej 15 i powyżej 27 stopni Celsjusza następuje mocne obniżenie możliwości pobierania mikro i makroelementów z gleby. Co wówczas możemy zrobić? Na pomoc nam przychodzą opryski liści potasowymi odżywkami. Najlepsze są dobrej jakości koncentraty, które doskonale się wchłaniają. Pojawia się pytanie, jak niedostatek potasu wpływa na żółtnięcie piętek pomidora? Łatwo to można wytłumaczyć. Jak wiadomo, potas wpływa na syntezę pigmentu likopenu w owocach i odpowiedzialny jest za czerwony ich kolor. Tak więc przy niskim poziomie potasu w owocach poziom likopenu również będzie niski. Kolejną przyczyną żółtych piętek jest zbyt duża ilość wapnia w naszych pomidorach. Jego przenawożenie skutkuje dużą zawartością kryształów szczawianu wapnia w owocu, a tym samym piętka przebarwia się na żółto.